Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Pomidorka. Na brzegu małego miasta mieszkała rodzina. W rodzinie były dwie córki. Dziewczynki uczyły się wszystkiego, co było trzeba od swoich rodziców. Powtarzały właściwie każdą czynność, podglądały i powtarzały wszystko to, czego chciały się nauczyć, by w dorosłym życiu dać radę. Często rodzice zabierali ich też na targ i tego dnia też się tak stało. Gdy doszli do targu, a chodzili na piechotę, bo targ był blisko, odbywał się w środy i w soboty, to jedna z dziewczynek zobaczyła dużego pomidora leżącego na stoisku. Mamusiu, tatusiu, jaki piękny pomidor! No, widzimy, rzekli rodzice. Mamusiu, tatusiu, może kupimy tego pomidora? No ale po co ci aż taki duży pomidor? To ten pomidor to właściwie dla całej rodziny. Na jedno śniadanie. I wtedy pomidor odezwał się do dziewczynki, która miała na imię Joanna. Poproś jednak rodziców, by mnie kupili. Bardzo mi się podobasz. Mogłabyś zostać moją przyjaciółką. Mam na imię Pomidorka. Kup mnie, proszę cię. Tak będzie mi dobrze w twoim domku. Ty mówisz? Powiedziała głośno Joanna. Tak, mówię. Oj, wiesz, to zawołam swoją siostrę. Do niej też będziesz mówić? Oczywiście. Jesteście bliźniaczki. I do ciebie coś powiem, i do niej coś powiem. Tylko proszę, tak bardzo cię proszę, kup mnie. Wiesz, no ja to nie mam pieniędzy, żeby cię kupić. Jestem jeszcze mała, nie zarabiam, ale poproszę rodziców. I Joanna poprosiła rodziców. Mama się uśmiechnęła i rzekła, no tak, uczymy was rozmowy z przyrodą i okazuje się, że słyszycie, jak mówi do was przyroda. Pomidor to też przyroda, owoc. Czasami nawet nazywany warzywem. Mamusiu, to kupisz? No oczywiście. I mamusia kupiła pomidor. Pomidor leżał w takim ważnym miejscu, bo na półce w pokoju dziewczynek na zmianę jedna, druga rozmawiały z Pomidorką. Aż pewnego dnia Pomidorka powiedziała, minął już mój czas, już właściwie za chwilę przejrzeję i po prostu przestanę istnieć. Osiągnęłam swój kres swojego życia. Co tu zrobić? Co tu zrobić, bym mogła z wami być cały czas? I zamilkła. Dziewczynki trochę posmutniały, no bo skoro Pomidorka mówi, że to już kres jej życia, no to z kim one będą rozmawiać? A tak było im fajnie przez ten tydzień, a może nawet to było 10 dni. Ale Pomidorka odezwała się. Słuchajcie, poproście rodziców, żeby wyjąć ze mnie wszystkie pesteczki. I gdy będzie czas wiosenny, znowu zasadźcie mnie w doniczce może najpierw, a później przenieście na ogródek. Wszystkie pesteczki to moje przyszłe dzieci. I znowu będziecie rozmawiać ze mną, ale w moich dzieciach. Oj, Pomidorka, ale fajnie, super, powiedziała Joanna, a siostra przytaknęła głową. Jak im Pomidorka poradziła, tak zrobiły. A mama z tatą pomogli na wiosnę sadzić nasionka
właściwie zasiać nasionka do dużej doniczki i gdy wyrósł mały krzaczek pomidorka, to przynieśli ją do ogródka. Gdy pomidorki już były większe, nawet jeszcze trochę zielone, to Joanna i jej siostra Anna zaczęły rozmawiać z pomidorkami. Codziennie rozmawiały, opowiadały, co się dzieje w ich życiu. I pomidorka, jedna, druga, trzecia, bo wszystkie to były dziewczynki, na tym krzaku posadzonym również z nimi rozmawiały. I tak płynęły lata. Co roku wybierały nasionka z pomidorków, które już chciały odejść i były praktycznie na początku bycia przejrzałymi. I gdy tak się działo, co roku z pomidorkami rozmawiały. Pewnego dnia do domu dziewczynek ktoś zastukał. Joanna, która już była taką 18-letnią dziewczyną, młodą kobietą, otworzyła drzwi i w drzwiach stała taka rumiana dziewczyna. Wyglądało na to, że nawet w jej wieku. Cześć, witam. Od tygodnia tu mieszkamy koło was. Rodzice nabyli domek. No i postanowiłam poznać swoich sąsiadów. Widziałam was, jak żeście szły, może na spacer czy do szkoły, więc postanowiłam was odwiedzić i się przedstawić. O, jak miło, fajnie. O, masz pewno tyle samo lat co ja, może trochę więcej. No, to może będziemy dobrymi koleżankami, powiedziała Joanna. A Anna, która w międzyczasie też podeszła do drzwi, przytaknęła głową. A jak masz na imię? Zapytała Joanna, zapraszając gościa do domu. Mam na imię Pomidorka. No coś ty, żartujesz czy co? Ależ skąd? Bez tego, że żartuję. Moja babcia, jak miałam się urodzić, bardzo prosiła swoich rodziców, czyli prababcie i pradziadka, żeby wybrali dla mnie imię. I oni powiedzieli, że jeżeli ja chcę, żeby wnuki moje rozmawiały też z przyrodą, tak jak ja, to żebym nadała im imię Pomidorka. A to była moja rola, bo w tej rodzinie babcie i dziadkowie nadawali imiona wnuczętom. No i co? Umiesz rozmawiać z przyrodą? No oczywiście, codziennie to robię. Dziwne. Ja mam na imię Joanna, żadna tam Pomidorka czy Pietruszka, a równocześnie też umiem rozmawiać z pomidorkami. A, widzisz, to ciekawe. Dlaczego ty umiesz, a mnie babcia nadała imię Pomidorka? Nie wiadomo. Ale wiesz, moja babcia też mówiła, że gdy rozmawiamy z przyrodą, to jesteśmy zdrowe, bo my też jesteśmy częścią przyrody. I co, jesteś zdrowa? Zapytała Joanna. No, tak, to fakt. Właściwie to można powiedzieć, że jedna w rodzinie jestem zdrowa. Codziennie rozmawiam z przyrodą, wszystkiego się dowiaduję, przyroda mi wszystko mówi, ja robię to, mówię do niej o tym, co bym chciała wiedzieć, znać i ona mi pomaga i jestem zdrowa. Ciekawe. Ja też rozmawiam z przyrodą i mam inne imię i tak na dobrą sprawę też jestem zdrowa. Dopiero mi uświadomiłaś to w tym momencie, że jestem już też zdrowa.
Jak to już też zdrowa? No tak, bo kiedyś, zanim poznałam pomidorkę, często się przeziębiałam. A teraz? Teraz jakoś bez. Bo gdy rozmawiam z dziećmi pomidorki, to już wiele, wiele lat, to już będzie chyba z 8 lat, to ona faktycznie mi podpowiada i mówi, co mam zjeść, jak mam to zjeść, mało czy dużo, czy słono, czy bez cukru, czy może bez mąki. Wszystko mi podpowiada. Ale to płynie z takiej codziennej rozmowy. Właściwie to byłam bez świadomości, że rozmowa z przyrodą tak to sprawia, że organizm jest też już zdrowy. No widzisz, dobrze, żeśmy się spotkały. Dobrze, że o tym rozmawiamy. Rozmowa z przyrodą przynosi zdrowie, ale czy każdy potrafi rozmawiać z przyrodą? A wiesz, na początku to pewno bez tego, że potrafi, ale z czasem, gdy praktykuje, to się tego nauczy. Moja mama mówiła, że z kolei ją babcia uczyła rozmowy z przyrodą i nauczyła się tego. 5 lat jej to zajęło, ale się nauczyła. A ja jakoś tak od maleńkości wiedziałam, że z przyrodą można rozmawiać i rozmawiałam. Pomidorka patrzyła na Joannę i uśmiechnęła się. Wygląda na to, że będziemy fajnymi koleżankami, a może nawet przyjaciółkami. Zapraszam cię do swojego ogrodu. Może przyjdziesz jutro? Ja też ciebie zapraszam do ogrodu. No to będziemy tak chodziły na zmianę, rzekła pomidorka. Zgoda. Wspaniała zabawa jest taka rozmowa z przyrodą. Każdego dnia będziemy rozmawiać z przyrodą, rzekła Joanna. Super! A wszystko dla zdrowia, dla piękna duszy, dlatego by czuć się dobrze i by takiej formy życia, takiego sposobu życia uczyć też innych. Tak, tak, rzekła Anna pierwszy raz, bo zawsze kiwała głową. Koniec bajki. Dziękuję pięknie. Cześć Wam.